Zajechaliśmy właśnie do starożytnego miasta Etna. Zabrał nas tutaj Sergio z couchsurfingu. Nie dość, że zawiózł nas na forty w mieście Campeche, to jeszcze dzięki niemu jesteśmy właśnie w tym miejscu. Przyjechaliśmy samochodem, jego samochodem oczywiście nas przywiózł. Teraz sobie spacerujemy po przepięknym mieście, które za czasów swojej świetności miało do 25 000 mieszkańców. Siemanko, dzisiaj zatrzymaliśmy się w domu Rodrigo. Znaleźliśmy go poprzez couchsurfing. Rodrigo jest instruktorem freedivingu. For everybody in Poland, you're more than welcome if you want to come to visit Bacalar and Eco Rancho Sur. We will be more than glad to give you instructions and whatever you need in order to enjoy your trip in Bacalar. No co, witamy z cenote Azul. Jest to chyba najbardziej odkryte cenote, jakie może być. Czyli w ogóle nie ma przestrzeni skalnej na zewnątrz. Jest po prostu, wygląda to jak jeziorko. Jesteśmy tutaj sami, ponieważ z drugiej strony jest restauracja i tam jest oficjalne wejście, ale my lubimy nieoficjalne wejścia, więc dowiedzieliśmy się, jak tutaj dotrzeć. No i oto jesteśmy. Hejka, witamy Was z laguny Bacalar. Jest tutaj taka rwąca rzeka. Można się nią przepłynąć kajaczkiem bądź w kapoczku. Po prostu się można wychillować. Nie trzeba się męczyć. Nie trzeba się męczyć, żeby tam wiosłować pod wodą. Mieliśmy się pojawić w mieście Calakmul, ale ostatecznie los padł na miasto Balamku, starożytne miasto Majów, datowane na 300 rok przed naszą erą, czego miasto zostało opuszczone około 1000 roku naszej ery. Miasto oczywiście, jak wszystkie pozostałości po Majach, są niezwykle piękne. Niestety nie można tutaj wejść na najwyższą świątynię. Jest to świątynia Jaguara. W drodze do kolejnego miasta Majów, Palenkę, zatrzymaliśmy się w ośrodku Jungle Palace, umiejscowionego dosłownie w środku dżungli. Niech nie zmyli Was nazwa Palace, gdyż co widać na filmie, warunki nieco spartańskie. Wtedy też po raz pierwszy przeżyliśmy w dżungli burzę z piorunami. Właśnie znajdujemy się na terenie dawnego, starożytnego miasta Majów Palenkę. Jest to miasto, które swoją świetność przeżywało w okresie klasycznym, czyli 250 do 900 roku naszej ery. Pierwotną nazwą jest Lekamha, co oznaczało miejsce wspaniałych wód. No i warto dodać, że miasto zostało zniesione bez użycia koła, bez użycia zwierząt, ani bez użycia metalowych narzędzi. Cała powierzchnia miasta liczy sobie 15 km². Rozsiane po dżungli jest aż 500 budynków. Es un permiso que dieron allá en taquilla, adelante. Aha, Si no traes permiso te van a multar y te van a sacar para afuera. aha, Mejor guárdalo. aha. Za mną znajduje się El Palacio, czyli kompleks budynków z 4-kondygnacyjną wieżą, która rzekomo miała spełniać funkcję obserwatorium astronomicznym. El Palacio było siedzibą władców Palenkę, gdzie również rzekomo składano ofiary z ludzi. El Palacio jest umiejscowiony w środkowej części miasta Palenkę. Był to najważniejszy tutaj kompleks budynków. Największą rozbudowę datuje się na czas, kiedy panował tutaj Pakal Wielki.
Był to władca, jeden z najważniejszych w okresie klasycznym. To dzięki niemu zawdzięczamy rozbudowę tego miejsca o dodatkowe komnaty, o dodatkowe pomieszczenia. Dzięki temu, że naukowcy tutaj odkryli to miejsce, możemy zobaczyć, jak wyglądały wcześniej te miasta, te budynki, bo bardzo dobrze się to wszystko zachowało. Frontową część El Palacio zdobią płaskorzeźby, a na nich odczytano daty oraz imiona władców, którzy w tamtych czasach rządzili. Podczas prac archeologicznych w 2018 roku badacze odkryli, że tutaj w El Palacio w jednym z pomieszczeń gromadzi się woda. Okazuje się, że Majowie poprzez specjalny system układu tuneli doprowadzali tą wodę i tworzyli sztuczny staw. Za mną znajduje się świątynia inskrypcji. Jest to jedna z lepiej zachowanych świątyń w mieście Palenque. Liczy sobie 21 metrów i w 1952 roku odnaleziono grób władcy, który nazywał się Pakal Wielki. Wewnątrz grobu znaleziono szkielet oraz niezwykle bogato zdobioną jadeitową maskę, którą dzisiaj można podziwiać w Muzeum Archeologicznym w mieście Meksyk. Słuchajcie, właśnie wykupiliśmy sobie wycieczkę z Mingo, który mieszka tutaj, ma niedaleko swoją wioskę i chodzi tędy i zna dżunglę jak własną kieszeń. Hello guys, yeah, we're going to see temples, medicine plants, some animals, they still here and are free. Sometimes some howler monkey, yeah, and we're going to explore. This is adventure, yeah. We're going to explore the jungle. Yeah, It's jungle time. yeah. Let's have a jungle time. Let's go to explore. Before was part of Guatemala. Really? Yes, All Chiapas? yes, all Chiapas. And the earliest name Chiapas before was Teotihuacan, not Chiapas, Teotihuacan. A teraz mocny punkt programu. Miasteczko San Cristóbal de las Casas. No właśnie jesteśmy w czekoladziarni Chocolna w Cristóbal de las Casas. Pijemy sobie czekoladkę. Dodatkowo mamy do tego churrosy. Jest to taki przysmak. Trochę jak naleśniki z takiego podobnego ciasta, tylko właśnie po takim kształcie. I posypane cukrem i cynamonem. Ale był chrób. I co? Smaczy?
Cristobal de las Casas jest miastem dla artystów. Jest tutaj mnóstwo marketów, gdzie możemy znaleźć rękodzieła. Jak widzicie za mną tutaj na murze mamy ogromny mural. Tych murali w mieście jest bardzo, bardzo dużo. Każdy artysta podpisuje się na swoich muralach. To jest na przykład praca Carlosa Acea. Jak zresztą widzicie, te murale są takie trochę poschizowane i takie psychodeliczne. Większość z tych prac jest malowana pod wpływem prawdopodobnie grzybków halucynków. The military force of the Zapatistas, it was called as the ECLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. They came together, this army, to get rights for the people from the communities of around. They were not having any good rights whatsoever. So if you were from the communities that came over colonizing, on that moment you would be able to come into this church. You'd be able to walk on the side of the street with no problem, and you'd be able to sit on the main plaza with no problem, right? If you were coming from the communities, you would not. If you were coming from the communities and you would try to go into this church, they would kick you out. If you were sitting in the main plaza, guys, just for sitting in the main plaza, you were not allowed to sit in the main plaza from a community, they would throw you into jail just for that. Yes. So I don't want to be too dramatic. I don't want to take your Sunday down. Don't get me wrong. But it's the only sad moment we have, kind of, maybe a little bit speaking about war, but it's history and it's part of life, right? They got tired of this treatment. They got tired of this abuse, and they came up with this military force, like we said, ECLN. Emiliano Zapata started his army in the 1800s. He died, and then the Zapatista army continued with his last name. They even cut out its head of the statue, not of the guy. They were carrying around the head of the statue on the protest. And they said, this is as a warning for what's coming if the government does not listen, right? And then, 1994, this was 1992. Everybody says, 1992, really recent. I know, right? But 1994, and the Zapatista army came over to San Cristobal, and they took over control power of these communities. And at this moment, they declared war to the Mexican government. 12 days of war, 12 days of battle, where if you guys were within the city, you could see everybody was shooting each other. You guys can still look it up on YouTube. It's really simple to find. You look up San Cristobal 1994, or you put Zapatistas 1994, or San Cristobal, just with the Chiapas, and you will see videos of people here on this street shooting each other in white and black film, right? But it's really bad. And then after 12 days, then they stopped the war, they stopped the battle, but they don't stop fighting. And they kept on fighting until now. And it's not really a stone, right? So what happens? It will start letting off a specific type of smell, a natural smell, like a more tree bark smell, okay? And so when this happens, guys, remember, it's the fossilized tree bark, right? So we can do it on our hands, on our clothes, whatever we wish. This is to warm it up, right? Number one. Number two, what can we do? Some people warm it up faster. They put a lighter on it. But I would recommend you guys, maybe you don't burn an ember that's not yours yet, right? Maybe you ask, right? Because you can harm the bees. And so if you burn it, amber will normally start burning up, and then will a little bit start jumping out. If it's plastic, it will just melt down, right? What's the difference? And the third way is, how do we do it? If you guys are prepared travelers, you guys are going around as you should, right? Take out your ultraviolet lamp from your back pockets. You guys are all ready with it, right? we're ready with that. And you point it at the amber. And if you guys point it at the amber, you guys will see it will get this type of aquaish, yellowish, bluish color, right? In this way. And so this is what happens with the real one. The one that's hanging here, this is fake. So you guys can get an idea. If you put it through a plastic, what happens? It just kind of goes through it, right? Yeah. Just like that. But in the amber, you see how it starts absorbing the light, right? This is what it creates. Ewcia, przyznaj się, kto wygrał na górze? Kto był pierwszy? To było oszustwo. Patrz, jaki widoczek.
katolickim, natomiast obchodzi się tutaj trochę inne obrzędy niż w takim normalnym kościele katolickim. Wchodzi się do kościoła, na dole jest dużo trawy takiej suchej, dookoła ludzie się modlą, płaczą, inni śpiewają piosenki, inni grają. Są też turyści, którzy muszą zapłacić, żeby wejść do środka. No bardzo ciekawe doświadczenie, ale nie można nagrywać w środku, także nie pokażę Wam, jak to dokładnie wyglądało. Podobno składa się tutaj w ofierze kurczaki. Nie widzieliśmy tego na własne oczy, ale jestem w stanie w to uwierzyć, że tak to jest. Mają też zwyczaj tutaj pić alkohol w środku i są tacy w połowie trzeźwi. Popijają ten alkohol najczęściej Coca-Colą, a później bekają po to, żeby wypędzić wszystkie złe duchy ze swojej duszy. Hej łobuzy, jesteśmy w restauracji Kinoki, tutaj w San Cristobal. Restauracja ta została nam polecona przez przewodnika, który nas oprowadzał tutaj po mieście. Zamówiliśmy sobie jakieś panini oraz kawkę i herbatkę. Właśnie jesteśmy na kaskadach El Chiflón. Jak widzicie za mną jest ogromny wodospad, który ma 120 metrów i można zjechać tutaj na trolce. See I'm watching and they try to do better, but you one in a million, you ain't average. Girl, I promise I'ma have you living lavish. Take a trip, girl, we're about to vanish. 'Cause I'll go anywhere, anywhere, just as long as you're with me. 'Cause girl, I know that you get me, so I'll go anywhere. 'Cause I'll go, so I'll go anywhere. 'Cause I'll go, so I'll go anywhere. I don't even care about the way they're looking at us, 'cause I know they wish they had it and they know we're doing damage to the game. I don't care about the stereotype. I can never do it mono, we the stereotype. I'm talking left, right link, I'm talking left hand ring. I'm talking this right here forever, we ain't here just for the summer. Always on 10, we ain't never had to come up. Young right now, but we gon' watch the numbers run up. Honestly, I love the way you carry it. It was an easy decision, I had to marry it. Honeymoon, I'ma put you on a chariot, and they don't make them like you no more. No pressure, I can see 'em watching and they try to do better, but you